every sound or every word in any language is the name of God. Tak naprawdę to każdy dźwięk, czy każde słowo w jakimkolwiek języku na świecie zawiera imię Boga. Because everything is Krishna's energy. Ponieważ wszystko jest energią Krishny. But the problem is that because we view this world in terms of sense gratification, we cannot understand that everything in this world actually represents Krishna, including all sounds. Ale ponieważ my patrzymy na ten świat w kategoriach zadowolenia zmysłów, my nie możemy zrozumieć tego, że wszystko tutaj po prostu jest energią Krishny. So therefore, certain sound vibrations are endowed with very particular potency. I dlatego pewne wibracje dźwiękowe są obdarzone szczególną mocą. Krishna reveals himself in certain sound vibrations. Krishna objawia się w pewnych wibracjach dźwiękowych. Just like Krishna reveals himself in the deity form. Jak Krishna objawia się w formie bóstwa. Now, God is within everything. Teraz Bóg jest we wszystkim. God is also within the stone in the garden. Bóg jest również w kamieniu w ogrodzie. But God makes himself available to us to worship and serve in his deity form. Ale Bóg czyni nas siebie dostępnym w celu czczenia w swojej formie bóstwa bądź imienia. Just like also water is everywhere. Tak jak również woda jest wszędzie. Water is in the air, water is in the concrete, it's all pervading. Woda jest w powietrzu, w betonie, jest wszechprzenikająca. But if I want to drink the water, I can't drink it from the air. I have to go to the faucet. Ale jeśli ja będę chciał pić wodę, to nie mogę jej wypić z powietrza, będę musiał pójść do kranu. It's from the faucet that the water is available for my use. Dla mojego użytku woda dostępna będzie właśnie z kranu. So similarly, God is all pervading. Podobnie Bóg jest wszechprzenikający. But if I want to have a relationship with Him, then I must approach Him as He reveals Himself in His holy name, Krishna, in His deity form on the altar. Jeśli ja natomiast będę chciał się zbliżyć do Niego, to ja muszę zbliżyć się do Niego poprzez zwrócenie się do bóstwa, które reprezentuje Jego formę, czy do Jego imienia. And by chanting the holy name of the Lord, and by worshipping the deity and becoming Krishna conscious, then gradually I'll understand that Krishna is everywhere. I stopniowo przez intonowanie imienia Boga, przez czczenie bóstwa i stawanie się świadomym Kryszny, ja dojdę do tego zrozumienia, że Krishna jest wszędzie. Any other questions? Jaki jest po prostu związek między karmą a wolną wolą? Czy karma ma wpływ na wolną wolę? What is the relationship between karma and free will? Karma ma wpływ na naszą wolną wolę? Does karma has an influence on our free will? Pytanie brzmi, jaki jest związek pomiędzy karmą i wolną wolą? Czy karma ma wpływ na naszą wolną wolę? Yes, well, in the human form of life, you have free will. That means you have choice to choose between the opportunities of action that are before you. W ludzkiej formie życia my mamy wolną wolę, my mamy wolność do działania, mając różne rzeczy do wyboru. But the real choice, you see, is between spiritual activity and material activity. Ale prawdziwy wybór to jest wybór pomiędzy czynnościami duchowymi i materialnymi. Because by choosing spiritual activity, we can end the cycle of karma completely.
ponieważ przez wybieranie tych duchowych czynności my możemy całkowicie zakończyć ten wpływ karmy. You see, right now, one who's not engaged in Krishna consciousness, who has no connection to Krishna consciousness, who's simply under the law of karma, he has a choice, but his choices are all material choices. W tej chwili ktoś znajdujący się pod wpływem karmy, on ma wybór, ale ten wybór dotyczy tylko sfer różnych rzeczy materialnych. So, in actual fact, no matter how he chooses, his activities will still result in bondage. Więc pod pewnym względem, bez względu na to, jakiego wyboru nie dokona, to on te wszystkie, skutek tych wszystkich wyborów będzie pogłębienie jego materialnej niewoli. So only when we are faced with the choice of taking up transcendental activities, which are called naishkarmya in Bhagavad Gita, then do we actually have a real choice, a choice to get free of material contamination altogether. Więc dopiero wtedy, kiedy my podejmiemy czynności transcendentalne, które nazywają się naishkarmya, czyli wolne od karmy, wtedy dopiero my będziemy mogli dokonać takiego wyboru, który nas uwolni całkowicie z tej materialnej niewoli, z tego prawa karmy. So the purpose of this movement, the Krishna consciousness movement, is to offer that choice to everyone. Więc celem tego ruchu świadomości Kryszny jest oferowanie tego wyboru każdemu. So as one chooses, then one gets a result. Więc tak jak ktoś wybiera, takie rezultaty otrzymuje. If we choose not to take to Krishna consciousness and remain in Maya, in the world of sense gratification, then we give up this free will, this little free will that we have in the human form of life. We have to give that up because we'll lose the human form and be placed in some lower form, where there's no choice at all. Więc kiedy my porzucamy tą możliwość wyboru świadomości Kryszny i wyzwolenia się z tego świata, wtedy my porzucamy również w ogóle jakąkolwiek wolną wolę, ponieważ stracamy się do niższych form życia, gdzie nie ma już żadnego wolnego wyboru. You understand? Okay. Any other questions? Yes? Ja mam takie małe pytanie. Czy w okresie pomiędzy jednym życiem a drugim, czy dusza ma możliwość robienia rozwoju duchowego? Does the soul has an opportunity to make spiritual advancement between two bodies? I mean, after death and before the birth. Well, between the two bodies, the soul is usually in the state called susupti, or total unconsciousness. Pytanie dotyczyło tego, czy dusza może zrobić jakikolwiek postęp duchowy, znajdując się pomiędzy dwoma ciałami. Więc chodzi o to, że pomiędzy tymi ciałami, przed narodzinami, dusza znajduje się w stanie takiej zupełnej nieświadomości, określonym jako sushupti. So only very rarely, like for instance in the case of Ajamil, who was dying, he was leaving his body, and then the Vishnu Dutas, the representatives of Lord Vishnu, they came and saved him from being dragged to hell, and they advised him that he would now live a little longer in that body. He wouldn't have to die now, and he should utilize the rest of his life in Krishna consciousness. Tylko w takich rzadkich przypadkach, jak w przypadku Ajamili, ktoś może jeszcze mieć inną sposobność. W jego przypadku Wiśnuduci pojawili się w chwili jego śmierci, ponieważ on intonował święte imię, i poradzili mu, żeby jeszcze przeżył kilka lat więcej w tym swoim ciele i gdyby osiągnął sukces w rozwoju świadomości Kryszny. But that's very rare. Są to jednak bardzo rzadkie przypadki. Yes. Czy żywa istota, przechodząc z jednego ciała do drugiego, czy ona przechodzi natychmiastowo, czy po prostu jest taki odstęp?
trwa jakiś czas? Generally, it is immediately. Na ogół jest to natychmiastowe przejście z jednego ciała do drugiego. Or, you see, sometimes if the soul is very sinful, when he leaves the human life, he has to go to hell in between. Albo czasem, jeśli dusza jest bardzo, bardzo grzeszna, to wtedy zanim otrzyma następne ciało, ono musi trafić do piekła. So, then after a period of hell, then he may take another gross body. I wówczas po przejściu przez to piekło może przyjąć następne takie fizyczne ciało. Or he may become a ghost. Albo może też stać się duchem. Then he has to exist in a disembodied, a subtle form for a certain period of time according to his karma. Wtedy może być zmuszona do życia w takiej subtelnej formie, tak długo jak to jest zgodne z jej karmą. But normally, yes, he goes into his next body immediately. Ale na ogół tak, natychmiast przechodzi do następnego ciała. Any other questions? Czy jakieś inne pytanie? Takie pytanie. Tak dzięki łasce Wajsznawów tak rozumiem, że teraz zasługuje na przebywanie w więzieniu, prawda? Tego świata materialnego, ale ciągle nie rozumiem tego momentu upadku. Jak to jest? Czasami słyszałem właśnie kwestię, że mieliśmy związek z Krishną, ale wiem, że nie upada się z takiej pozycji, prawda? Jak to się stało? Bo teraz rozumiem, widząc jakby swoje pragnienia, to, że jestem w świecie materialnym, ale nie rozumiem tego momentu. Pytanie dotyczy relationship with Krishna. Well, I'll try to give a simple answer. Spróbuję dać prostą odpowiedź. To understand this question in full requires a lot of knowledge from the Vedic scriptures. Zrozumienie tej kwestii w pełni wymaga olbrzymiej wiedzy z literatury wedyjskiej. But to explain it simply, is that Krishna's pastimes expand beyond Vrindavan, Goloka Vrindavan, into what are called his Aishwarya Leela, or his pastimes of opulence, his pastimes of majesty, his pastimes of great power. Więc chodzi o to, że te rozrywki Kryszny rozwijają się, rozszerzają się poza granice Goloki i Vrindavan w takie rozrywki pełne bogactwa, pełne majestatu. So one of these Aishwarya Leelas, one of these pastimes of the Lord's almighty power is the pastime of creation. Jest jedną z tych takich Aishwarya Lila, z tych rozrywek dotyczących właśnie tych wszechpotężnych mocy Pana, jest akt stworzenia. So as the Lord expands his pastimes, his parts and parcels expand with him. Więc tak jak Pan rozszerza swoje rozrywki, również rozszerzają się wraz z nim jego cząstki. So in the pastime of creation, there is the opportunity to serve Krishna from the transcendental or spiritual platform. I w tym akcie stworzenia jest możliwość służenia Panu z takiej platformy transcendentalnej. As, for instance, Narada Muni does. Tak jak to właśnie robił Narada Muni. Narada Muni also comes into this material creation. Narada Muni również przychodzi tu do tego materialnego stworzenia. But not for sense gratification. Ale nie po to, żeby zadowalać zmysły. He comes to preach, to assist the Lord in his own true purpose for this creation. On przychodzi po to, żeby pomagać Panu w jego takim prawdziwym celu tego stworzenia. As Srila Prabhupada says in Bhagavad Gita, the real purpose of this creation is to give a chance to the living entities to go back home, back to Godhead. Jak Srila Prabhupada twierdzi, że stworzenia jest danie szansy żywym istotom na powrócenie do Boga.
So, or the living entity may choose to engage in this Leela of creation from a position that is rather a position of service to the Lord. It's more a position of imitating the Lord. Wszystkie żywe istoty, które biorą udział w tym akcie stworzenia, mogą po prostu zmienić jak gdyby tą swoją pozycję, zamiast nastawienia do służenia Panu, nastawienie do imitowania Pana. Because in this Aishwarya Leela, the Lord is displaying His potencies, so the tiny living entity may become attracted to also enjoy these potencies. Ponieważ w tej Aishwarya Leela Pan okazuje swoje moce i w tym akcie tworzenia te żywe istoty mogą zostać zauroczone tymi mocami. So Krishna offers that living entity also a chance to participate in his Leela, for instance, in the position of Lord Brahma. Krishna daje takim osobom również możliwość uczestniczenia w tej Leela, w tej rozrywce, poprzez ofiarowanie im pozycji Pana Brahmy. So Brahma is a demigod. He's also very, very powerful. Więc Brahma jest półbogiem i jest również bardzo potężny. So he's in that position because there is some tendency to imitate Krishna. Jest na tej pozycji, ponieważ ma pewną tendencję do imitowania Kryszny. So now Brahma's position, that position is not actually a position of the bhakta, but it is a position of the jnani yogi. I ta pozycja Brahmy nie jest tak naprawdę pozycją bhakty, ale raczej pozycją jnana yogina. And then thirdly, there's a position in the Lord's plan of creation that is for the karma yogi, one who actually wants to enjoy sense gratification. I po trzecie jest ta pozycja w tym akcie, w tej rozrywce tworzenia dla osób mających do karma yoginów, którzy chcą jak gdyby cieszyć się tym stworzeniem Pana. So that position is in the human form of life, and also it reaches up to the forms of the demigods who are in the Svargaloka, demigods like Indra, who are also enjoying sense gratification. Więc ta pozycja jest przeznaczona dla ludzkich istot i również sięga ona też planet niebiańskich, gdzie wielu bogów również ma tego typu koncepcję, nastawienie. So you see, in this pastime of creation, there are these opportunities to participate as a bhakta, as a jnani, or as a karmi. Więc w tym akcie stworzenia jest kilka możliwości. Możliwość działania jako bhakta, jako karmi czy jnani. And each is still relating with Krishna. I nadal każda z tych pozycji ma związek z Krishną. But of course the devotee, he's relating with Krishna as the personality of Godhead. Ale oczywiście wielbiciel odnosi się do Kryszny jako do najwyższej osoby Boga. The jnani is relating with Krishna as impersonal Brahman. Jnani odnosi się do Kryszny jako do bezosobowego Brahmana. And the karmi relates with Krishna as super soul, or actually that means as universal form. A karmi odnosi się do Pana jako do duszy najwyższej, czy tak naprawdę to do jego formy kosmicznej. So from those two positions, as jnani, as karmi, and as karmi, there is opportunity to become further entangled in material existence. Więc na tych dwóch pozycjach, karmi i jnani, jest możliwość dalszego uwikłania się w materialną egzystencję. They may also from those positions become bhaktas again. I z tych pozycji te osoby również mogą znowu zostać bhaktami. Just like Brahma, he became a pure devotee. Tak jak Brahma został czystym wielbicielem. He descended in Lord Chaitanya's pastimes as Srila Haridas Thakur. I wstąpił tutaj
w rozrywkach Pana Chaitanya jako Śrila Haridas Thakur. The karmis also can become, by karmi we mean those who are following the Vedic principles of karma yoga. They also can become purified by association with devotees. I karmici, tutaj przez karmitów rozumiemy tych, którzy przestrzegają tego wedyjskiego standardu, oni również mogą jakby podjąć służbę oddania, zostać wielbicielami. Or on the other side, they may fall into Maya even further. Albo z drugiej strony mogą jeszcze bardziej upaść w Maję. And thus descend into the lower forms of life. I w ten sposób zstąpić do niższych form życia. So did I answer your question? Czy dam odpowiedź na Twoje pytanie? Znaczy, nie wiem, czy to w ogóle można jakoś to ująć. Tak mi chodzi właśnie o ten moment, co się działo zanim zaczęła się ta rozrywka stwarzania. Co te istoty wcześniej jakby ich stan pragnień. W życiu duchowym, ale chodzi o to, że Maharaj już wyjaśnił, że Pan ma swoje lila, rozrywki, które się rozszerzają. The lila of creation begins in Vaikuntha, that is I ta lila statement of the Srimad Bhagavatam. Ta lila stworzenia, ta rozrywka stworzenia zaczyna się na Vaikuntha, to jest oświadczenie Bhagavatam. All the Shaktis, the energies of creation are all residents of Vaikuntha Loka. Wszystkie Shakti, wszystkie te moce tworzenia są wszystkie mieszkańcami Vaikuntha. The personified Prakriti, Purusha, Mahatattva, false ego, these are all actually residents of Vaikuntha. Uosobione Purusha, Prakriti, Mahatattva, fałszywe ego, to wszystko są mieszkańcy świata duchowego. But they serve the Lord by manifesting the material world. I służą Panu przez manifestowanie tego świata materialnego. So Purusha, this particular energy, means the soul. Z Purusha ta określona energia oznacza duszę. So he comes into this world on the mission of the Lord. Więc ona przychodzi do tego świata z misji Pana. Just like from this temple, which is the spiritual world, devotees go out into the material world on the mission of preaching. Tak jak z tej świątyni, która jest światem duchowym, wielbiciele rozchodzą się, przenikają do świata materialnego z misją rozprzestrzeniania tego ruchu. Or on the mission of shopping for the temple. Albo z misją robienia zakupów dla świątyni. There's so many reasons why a devotee may go out there. Jest tak wiele powodów, dla których wielbiciele mogą wychodzić na zewnątrz. So if he remains in his, if he remains firm in his conception, I am a devotee, I am only here for Krishna's business and nothing else, then there is no change of position. But if he becomes a little attracted to the material energy, then he also, first he begins to speculate, like the Jnani, he becomes a little more curious about what's going on in the material world. He starts to speculate like the Jnanis, and then he may even try to enjoy like the Karmis. Więc jeśli on jest taki mocno skupiony i wychodzi na zewnątrz, to on będzie pamiętał, że ja jestem tutaj tylko po to, żeby służyć Panu. Ale znowu, jeśli będzie miał jakąś taką mentalność Jnaniego, to on będzie miał tendencję do spekulowania albo nawet do po prostu zadowalania zmysłów, jeśli będzie to miał taką mentalność karmi. And then some devotees fall down completely. I niektórzy wielbiciele zupełnie upadają. They become fully absorbed in Maya again. Znowu w pełni stają się zaabsorbowani w Maję. So we can see that happening. Możemy wiedzieć, jak to się dzieje. It's the same process. Jest to ten sam proces. Does that answer your question? W tym zaspokoiłem Twoją ciekawość. Jeszcze kiedyś. Maybe I will continue in the future.
Tak samo, tak więcej. See, the problem with, I've seen, and those asking this question who can't get it in their head the answer, it seems like their problem is that they're thinking that the spirit soul must be just like Krishna in the beginning. Więc ja zauważyłem, że osobom, które tak jest trudno zrozumieć całą tę kwestię, wydaje się, że dusze, które po prostu istnieją na początku w świecie duchowym, są takie jak Krishna. Because Prabhupada says only Krishna is Achyuta. Achyuta means he who does not fall down. Ponieważ Prabhupada mówi, że tylko Krishna jest Achyuta. Achyuta oznacza ten, który nie upada. Everyone else can fall down by choice. Każda inna osoba może upaść z własnego wolnego wyboru. So this question, there seems to be an obsession with the idea of I was once Achyuta. Więc to pytanie jest zabarwione taką obsesją, że ja byłem kiedyś Achyuta, takim nieupadłym. Now it's because of that idea that I am Achyuta that you came to this material world. Więc to właśnie z powodu tej koncepcji, że jestem Achyuta, nieupadły, ty przyszedłeś do tego świata materialnego. You got entangled in this material world because you thought you couldn't fall down. Uwikłałeś się w ten świat materialny, ponieważ myślałeś, że nie możesz upaść. You thought you could be a jnani or a karmi without getting entangled. Myślałeś, że możesz stać się gjaniem czy karmi bez uwikływania się. But because of carelessness, we did get entangled. Ale z powodu nieostrożności my uwikłaliśmy się. So a devotee is one who is acutely aware that at any moment I may fall down. Therefore he's always clinging to Krishna's lotus feet. Więc wielbicielem jest osoba, która tak bardzo jest świadoma tego, że może w każdym momencie upaść i dlatego bardzo mocno trzyma się lotosowych stóp Pana. And that's why a devotee doesn't fall down. To dlatego właśnie wielbiciel nie upada. Because he knows he can fall down. Ponieważ wie, że może upaść. And one of thinks that, no, I'm transcendental, I can't fall down. He'll fall down. A ten, kto myśli, ja jestem transcendentalny, nie mogę upaść, upadnie. And therefore this question that always comes up, how did we fall down if we were once in the spiritual world? It's actually touching on the very point why we did fall down. I dlatego to pytanie, dlaczego my upadliśmy, jeśli byliśmy doskonali, to tak naprawdę dotyka tej kwestii, dlaczego w ogóle upadliśmy. Yes. Ja chciałem się zapytać, bo w Wedach jest stwierdzenie, że dusza jest wieczna, nie ma początku i końca, a z drugiej strony znalazłem takie stwierdzenie, że żywe istoty dziwatmy emanowały z Kryszny. Jak to pogodzić? There is a statement that the spirit soul is eternal without beginning and end. And I have found also some statement that all the souls emanated from the body of Krishna. How to? And Krishna is eternal, that's all you have to understand. Jak to zrozumieć? Krishna jest wieczny, to wszystko, co musisz zrozumieć. If your beginning is Krishna, that means your beginning is eternal. Jeśli zaczynasz z Krishną, to znaczy, że twój początek jest wieczny. Because Krishna is eternal. Ponieważ Krishna jest wieczny. Therefore you're eternal. Dlatego ty jesteś wieczny. Doesn't make sense. Czy to nie ma sensu? Any other questions? Jakieś inne pytanie? Yes. Ja mam takie pytanie dotyczące jakby jeszcze tego poprzedniego pytania. Dlaczego niektóre żywe istoty w świecie duchowym jeszcze są jakby bardziej podatne na wpływ Mai, a inne mniej? Na przykład Narada jakby wchodzi do świata materialnego i jest cały czas jakby czysty. Why some of the souls are... This is a matter of choice. Jest tak jak już powiedziałem, jest to kwestia wyboru. The jiva is called tatasta. He's on the border. He can choose Krishna or Maya. Jiva nazywa się tatasta, czyli ona jest na granicy, może wybrać albo Krishnę, albo Maję. It's just the nature of the soul. Więc to jest po prostu sama natura duszy. And in this lila of creation, the jiva is confronted with Krishna's
separated opulences. His opulences in creation are separated. This is called Bina Prakriti. They separate from Krishna and they manifest the material existence. I w tym akcie stworzenia tego typu dusza jest w konfrontacji z tą zewnętrznymi manifestacjami energii Kryszny. To, co my tutaj w świecie materialnym widzimy, to jest Bhinna Ashtada, czyli te zewnętrzne energie Kryszny oddzielone od niego. So the jiva can be attracted by that separated opulence of the Lord. Jiva może zostać przyciągnięta do tych oddzielonych bogactw Pana. Or, yes, attracted and bewildered by it. Tak, przyciągnięta i zagitowana. Because Zdezorientowana. Krishna is all attractive. Ponieważ Krishna jest wszechatrakcyjny. Prabhupada said, like the material energy, it's like, he gave this example, it is Krishna's smile separated from Krishna. Śla powiedział, że materialna energia jest jak uśmiech Kryszny oddzielony od Kryszny. So that attractive potency is there in the material display. Więc z pewnością w tej materialnej naturze istnieje ta atrakcyjna moc. So, and we are on the borderline, so we can become attracted. I my jesteśmy na tej granicy, więc możemy stać się przyciągnięci. Any other questions? Czy są jakieś inne pytania? A jak żywa istota może wybrać Maję w świecie duchowym? Skąd ona ma wiedzę o tej Mai, jeżeli tam tej Mai nie ma? Czy ona tam istnieje w jakiejś formie, to pragnienie zadowolenia zmysłów? How the living entity can choose? Ja już to wyjaśniłem. Creation is a lila of Krishna. Że stworzenie jest lilą, rozrywką Kryszny. For one who remains Krishna consciousness, this lila is simply another transcendental pastime of the Lord. Dla osoby, która jest w świadomości Kryszny, pozostaje w świadomości Kryszny, ta lila jest następną transcendentalną rozrywką Pana. Just like for a pure devotee, this is the spiritual world. Tak jak dla czystego wielbiciela, to jest świat duchowy. Because he's in spiritual consciousness. Ponieważ mam duchową świadomość. Material consciousness means to be attracted by this energy of Krishna, so that one thinks, I can enjoy this separately from Krishna. Materialna świadomość oznacza, że my po prostu jesteśmy przyciągnięci do tej energii Kryszny. Myślimy, że możemy się nią cieszyć. And this happens in very subtle stages. I to dzieje się na bardzo subtelnych platformach. One first of all thinks that he can be a little independent from Krishna, enjoy a little bit, but yet still serve Krishna. We gave the example of such positions as that of Brahma and 4 Kumaras and other great sages in the Satyaloka. Ktoś może myśleć na przykład, że może pozostać świadomym Kryszny, ale równocześnie odrobinę cieszyć się tą mocą Mai. Tak jak daliśmy przykłady Brahmy czy Kumarów, którzy po prostu byli wielkimi mędrcami, ale równocześnie mieli tą skłonność. And then from that position of slight separation, they can become more attracted to Maya. I następnie z tej pozycji takiego lekkiego oddzielenia ktoś może się bardziej jeszcze uwikłać w Maję. Then and come down to the platform of karma. I zejść do platformy karmy. And yet still, even there, although they're enjoying gross sense gratification, there's still a connection with Krishna through the Vedas, the Vedic karma kanja rituals. I nadal, chociaż oni mają już taką skłonność do takiego wulgarnego zadowalania zmysłów, fizycznego zadowolenia zmysłów, to oni mają nadal kontakt, związek z Kryszną poprzez karma kanda, wedyjskie rytuały. So you see, even here there is still some Krishna consciousness.
Więc nadal widzimy, że nawet w tym momencie jest jakaś świadomość Kryszny. But then from that position, they may deviate even further. They may break the principles, the Vedic principles, and indulge in forbidden sense gratification. And then they have to fall down below the human form. Ale będąc na tej pozycji, one mogą upaść jeszcze niżej, mogą gdyby zostać przyciągnięte do zakazanych przyjemności zmysłowych i porzucić te zasady wedyjskie i upaść po prostu jeszcze niżej. So you see, it's at that point where the full entanglement in material nature begins. Więc to jest właśnie dopiero ten moment, w którym zaczyna się pełne uwikłanie w materialną naturę. From position of jnani and karmi, one still can get out. Z tej pozycji karmi i jnani nadal można się jeszcze wydostać. But if one falls below that, then one is simply caught in the wheel of samsara and is only delivered by the mercy of Krishna and Krishna's pure devotee. Ale jeśli ktoś upada poniżej, to on jest już złapany w ten kołowrót narodzin i śmierci i może być wyzwolony tylko dzięki bezprzyczynowej łasce Kryszny i jego czystego wielbiciela. What should I do? Should I stop? No. Yes. Temple president has spoken. Prezydent się mi powiedział. Srila Prabhupada ki jai. Jai.